Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition. Dzisiaj mam dla Was grę, która jest dość mało znana, a szkoda. Jest to ekskluzyw na Xboxa, gra pod tytułem Breakdown. Dodam, że grę możemy zagrać też we wstecznej kompatybilności na Xbox One X i Xbox Series X. Słuchajcie, powiem Wam tak, Breakdown jest taką dla mnie całkowitą niespodzianką. To jest gra, o której nigdy nie słyszałem, słyszałem. W którymś momencie widziałem, że ta gra jest dostępna na Xboxie, ale w zasadzie nigdy o niej nie potrafiłem nic powiedzieć. Nie wiedziałem, co to jest za tytuł. Zostało to stworzone przez Namco i powiem Wam, że gra okazała się absolutnym dla mnie hiciorem. I to jest właśnie, lubię takie sytuacje, kiedy odpalam jakąś grę, starą grę, bo ta gra jest z 2004 roku i nagle się okazuje, że ta gra jest tak niesamowicie dobra i ona gdzieś mnie tam ominęła i ja dopiero ją nadrabiam. Lubię to uczucie, kiedy odkrywam takie właśnie tytuły, które są naprawdę bardzo, bardzo dobre. I słuchajcie, Breakdown jest grą, która myślę, że na Xboxie, klasycznym Xboxie, byłaby w pierwszej dziesiątce moich najlepszych gier na tą konsolę. Absolutnie, słuchajcie, niesamowita sprawa. Gra, tak jak mówiłem, została stworzona przez Namco w 2004 roku i to jest jedną z ciekawostek, jest to, że Namco postanowiło stworzyć grę z widokiem z pierwszej osoby. Nie jest to dziwne, że widokiem z pierwszej osoby, ale zrobiło coś takiego, jak lata później zrobią w Mirror's Edge. Gra w dużej mierze opiera się na walce wręcz, blokowaniu, zadawaniu kombosów, bieganiu, skakaniu i wszystko to widzimy z perspektywy pierwszej osoby. Myślę, że gdy DICE robiło Mirror's Edge, bardzo mocno wzorowali się właśnie na Breakdownie. To jest jakby taki protoplasta Mirror's Edge. Kolejną dość znamienną rzeczą jest to, że jest to gra wściekle trudna. Powiem Wam, na początku nie wiedziałem, zacząłem w to grać, nie szło dobrze. Ciężko, niesamowicie. Ale jakoś tak się zaparłem i parłem dalej naprzód. W którymś momencie dochodzimy do ostatniego bossa, który wydaje się w zasadzie nierealny do pokonania. Słuchajcie, ja nad nim siedziałem chyba 2 dni. I nie wierzyłem, że to jest niemożliwe, żeby go pokonać. Kiedy pokonujesz już tego ostatniego bossa i myślisz, że już teraz będzie z górki, dostajesz kolejną planszę, kolejną mapkę, która jest jeszcze trudniejsza od tego bossa. To jest niesamowite i z ciekawości zacząłem czytać takie archiwa na różnych forach, gdzie gracze poddawali się po 2 godzinach, że gra była po prostu za trudna, nie dawało się jej przejść. Problemem właśnie jest tutaj to, że trzeba zrozumieć system walki. Niestety, ponieważ, tak jak mówię, Namco było jakby pionierem w tej techniki, pokazywania całej rozgrywki z pierwszej osoby podczas walki wręcz, nie wszystko wyszło tak, jak się chciało, bo o ile wiecie, walka wręcz, zadawanie ciosów i blokowanie z perspektywy pierwszej osoby to może nie jest trudne do okiełznania, ale już na przykład uniki, czy przewroty, czy fikołki do tyłu i bohater właśnie jest to pokazane jakby z perspektywy pierwszej osoby, jest mocno już niestety takie mylące i w zasadzie często nie wiemy, co w zasadzie się dzieje. I Breakdown jest grą, która wymaga w zasadzie idealnego opanowania tych technik walk, które Namco dla nas przygotował. W grze wcielamy się w Derricka, który budzi się w jakimś dziwnym laboratorium. Okazuje się, że laboratorium zostaje jakby przejęte, czy też atakowane przez obcą rasę, która się nazywa Tilan. I później oczywiście wychodzi na jaw, że mamy taką jest kompleks, który powstał, gdzie właśnie jest jakby taka istota Nexus, która właśnie rządzi tymi Tilanami i ona jakby wypuszcza ich na ziemię. I oczywiście chodzi o to, żeby ich powstrzymać. Historia jest bardzo dobra, powiem Wam, bo dochodzą tutaj jeszcze zabawy z czasem, czyli cofanie się w czasie i to jest też fajnie pomyślane. I powiem Wam, że historia naprawdę wciąga. Natomiast z tą całą rasą Tilan jest jeden mały haczyk, który myślę, że został specjalnie tak zostało to zaprojektowane. Otóż nie działa na nich broń palna. Derrick oczywiście może mieć broń palną i walczy na przykład z komandosami, może strzelać do nich, ale na tych Tilan niestety nie działa. Mają oni jakby taką barierę, która nie przepuszcza kul i tutaj musi dojść do konfrontacji wręcz.
I to wydaje mi się, że specjalnie zostało tak potraktowane właśnie po to, żeby obok zwykłego strzelania trzeba było też walczyć z potworami, czy też z najeźdźcami przy użyciu pięści. No i tutaj dochodzimy do wielu ciekawych rzeczy, które miało Namco, które zaimplementowało w grze. Nawet takie proste rzeczy jak energia, czyli zjedzenie batonika. Widzimy to zawsze w perspektywie pierwszej osoby, że postać odwija batonika i zjada. Jest kilka rzeczy, które nie zostały do końca przemyślanych, mianowicie to, że jeżeli jest to gra FPS, to często musimy różne rzeczy podnosić. Nie ma tu automatycznego podnoszenia przedmiotu, tylko musimy ręcznie, faktycznie mamy animację, kiedy bohater się schyla i ręką podnosi ten przedmiot. Natomiast Namco z jakiegoś powodu dodało strasznie idiotyczną rzecz, że bohater, jeżeli podnosi przedmiot, zawsze ten przedmiot podnosi do twarzy i go ogląda. Jest to o tyle denerwujące, że kiedy mamy do podniesienia na przykład 5 magazynków, każdy jeden magazynek podniesie i będzie go oglądał. Oczywiście to nie jest automatyczne, że podnosi i chowa. Podnosi i trzyma przed twarzą. Musimy nacisnąć przycisk, żeby schować przedmiot do kieszeni. To jest strasznie, słuchajcie, irytująca rzecz, która, no powiem Wam tak, o ile rozumiem to, że podnosi pierwszy raz jakiś przedmiot i go ogląda, ale kiedy 200 raz podnosisz batonik czy tam właśnie magazynek i on za każdym razem przystawia go do twarzy i go ogląda, to zaczyna być po prostu irytujące. Z jakiegoś powodu bardzo dziwnie zostało rozwiązane strzelanie. Nie jest to strzelanie, które znamy z typowych FPS-ów, mianowicie działa to troszkę inaczej. Mamy jakby lokowanie na celu i w tym momencie jakby strzelając, zawsze strzelamy w przeciwnika, który jest zalokowany. Nie musimy celować, jakby automatycznie celownik lokuje się na przeciwniku i możemy próć do niego, ile fabryka dała. To jest też dość dziwny element. Jest dość uciążliwe przełączanie się pomiędzy bronią palną a pięściami. Oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia się i z czasem wchodzi to w krew i gra się w to w miarę płynnie, ale jest to dość irytujące. Dość, wydaje mi się, kiepskim pomysłem było to, że podczas walki wręcz, kiedy w zasadzie jednym z najważniejszych elementów jest blok został przypisany do naciśnięcia prawej gałki, co jest dla mnie całkowicie idiotyczne, zwłaszcza, że prawą gałką też, czekajcie, prawa czy lewa gałka? Tak, prawa gałka, że prawa gałka służy też do ruszania kamerą, więc jeżeli chcemy blokować i na przykład obrócić się do przeciwnika, musimy to zrobić ze wciśniętą gałką, co jest w zasadzie no, strasznie kiepskim pomysłem, powiedzmy designerskim i strasznie utrudnia to rozgrywkę i daje taki, nie jest to dobrze zrobione, tak? Natomiast jeżeli przyzwyczaimy się do tego sterowania, a powiem tak, przyzwyczajenie się do tego sterowania zajmie kilka dobrych godzin, niestety, no to można naprawdę czerpać z tej gry ogromną przyjemność i to potem się już nie zauważa tego uciążliwego sterowania. Aczkolwiek, tak jak mówię, gra jakby przez cały czas, to jest jakby pewną ideą, wydaje mi się, Breakdown, że przez cały czas trwania gry Breakdown przygotowuje nas do starcia z ostatnim bossem. Jeżeli próbowałeś przejść grę tak po prostu, bo szczęściem się udało, nagle stajesz przed bossem, który w zasadzie jest wielką ścianą z betonu, którą próbujesz przebić pięściami. I powiem Wam, że jest ciężko i gra ma co prawda 3 tryby trudności i słuchajcie, na tym najwyższym jest tylko jeden chyba gameplay na YouTubie, gdzie koleś przeszedł na tym trybie Extreme chyba. Nie wyobrażam sobie przejścia tego na trybie Extreme. Na normalu, czy tam na tym normalnym poziomie to jest wściekle trudne, a na tym Extreme to jest już jakaś masakra. Natomiast faktycznie gra wymaga niesamowitych umiejętności, bardzo dużego skupienia i przede wszystkim ciągłej jakby nauki w pewien sposób mechanik gry. Natomiast daje to bardzo dużą satysfakcję. To jest trochę taki, można powiedzieć, że to jest taki trochę Dark Souls na pierwszego Xboxa. Myślę, że to by można tak określić. I powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego wysokiego poziomu trudności od gry, która jest w pewien sposób FPS-em. I jakoś tak powiem Wam, że jak walczyłem potem z tym bossem ostatnim i tak ginąłem raz za razem, mówię, co jest? Przecież skończyłem całą grę i tu się na tym zatrzymałem, co jest w ogóle? Ale niestety tutaj gra, kiedy tak jak mówiłem, pokonujesz tego ostatniego bossa i masz taką planszę,
gdzie musisz dojść do teleportu, ale zanim dojść do teleportu musisz pokonać kilku przeciwników. I tutaj powiem Wam tak, gra też w pewien sposób jest źle zaprojektowana, ponieważ bardzo często zdarzają się tak zwane death trapy, czyli sytuacje, w których nie masz wyjścia i w których po prostu giniesz. Każdy przeciwnik w Breakdown jest wyzwaniem, szczególnie przeciwnicy, z którymi walczy się na pięści. Każdy jeden przeciwnik jest przeciwnikiem, który może Cię po prostu rozwalić, tak? Natomiast mówimy tu o jednym przeciwniku. Jeżeli przeciwników jest dwóch, no to już jest masakra. Pokonać dwóch przeciwników, a będzie to dosyć wcześnie w grze taka sytuacja się pojawi, to jest jeden z najtrudniejszych momentów, znaczy jeden z kilku najtrudniejszych momentów w grze. Ale tutaj jakby namko nie przestało, bo dwóch przeciwników to jeszcze nic. Staniemy naprzeciwko piątki przeciwników i niestety tutaj już gra w zasadzie w momencie, kiedy, bo to jest też tak, że ci przeciwnicy jakby biegną do Ciebie i się jakby otaczają Cię wianuszkiem i wszyscy zaczynają w Ciebie nawalać. Nie ma tak, że jeden Cię bije, a reszta czeka, jak w filmach karate z lat 80., tylko wszyscy w Ciebie nawalają. I niestety tutaj sytuacja jest taka, że blok nie ma szansy jakby wyswobodzić się z tego uścisku i giniesz, tak? Trzeba przechodzić to jakby sposobem i to jest właśnie też, wydaje mi się, spory problem, że gra jakby nie została przemyślana w ten sposób, że mamy kilku przeciwników, ale ten tryb walki z kilkoma przeciwnikami w zasadzie jest żaden. Wszyscy po prostu walą Cię jak bęben, a Ty często po prostu, nie ukrywam, że przechodziłem te sekwencje szczęściem, po prostu miałem szczęście, że mi się udało, albo się przeciwnik gdzieś zablokował i tak dalej. Dodam jeszcze do tego, że przeciwnicy są naprawdę mocarni i w zasadzie 3 ciosy przyjęcia na klatę to już jest game over, czy tam 4. Energii za dużo nie ma, także no jest ciężko, powiem Wam, jest ciężko i naprawdę gra napsuła mi dużo krwi i myślę, że w ostatnich 10 latach to była jedna z najtrudniejszych gier, w jakie grałem, także naprawdę tytuł, który wymaga ogromnej cierpliwości. Ale też, tak jak mówię, nie wynika to z tego, że gra jest trudna, bo jest trudna, ale dlatego, że często walczysz nie tyle z przeciwnikami, co ze sterowaniem, co z kiepską implementacją mechanik walki, ale tak jak mówię, no, daje to niesamowitą satysfakcję, pozwala poznać niesamowitą historię, która koniec końców naprawdę jest dobra. Muszę przyznać, że aż byłem zdziwiony, że nigdy później Breakdown nie pojawiło się na żadnej innej konsoli, nie zrobiono nigdy sequela. Jakby na tej jednej grze cała seria, czy też marka się kończy. I to było dosyć dziwne, a szkoda, bo no jest tu potencjał, był potencjał stworzenia czegoś naprawdę fajnego. Jak mówiłem już wcześniej, mamy tutaj te elementy, które znamy chociażby z Mirror's Edge, aczkolwiek nie ma tutaj takiego parkouru, jakiego Mirror's Edge słynęło, bo wtedy chyba nie wiem, to jest w 2004 roku jeszcze, 2003 albo 2004, chyba jeszcze ten parkour nie był tak popularny, więc jeszcze też go tak nie implementowano jak w Mirror's Edge'u. Aczkolwiek są takie elementy, nie wiem, jakieś, że podciągamy się podobnie jak w Dying Light, tak? Bohater się podciąga albo gdzieś tam po jakiejś gzymsie może przejść, także są takie elementy faktycznie, ale nie ma tego dużo i nie jest to tak jakby eksponowane jak w Mirror's Edge. Głównie tutaj element to bieganie i walka. Te dwa elementy jakby są naprzemienne i są bardzo częste. Oczywiście nie zabrakło też elementów platformowych, czyli skakania po różnych ciekawych platformach, które niestety też również jest dość trudne. No, w zasadzie dlatego, że mamy ten tryb pierwszoosobowy, który jest no, ciężki do okiełznania. Jeżeli graliście w jakąkolwiek grę FPS-ową, która posiada elementy platformowe, nie wiem, Doom Eternal, Turok, to wiecie, że to nie idzie ze sobą w parze. O ile jeżeli gra jest trzecioosobowa, elementy platformowe spoko, ale w pierwszoosobowej rozgrywce elementy platformowe raczej nie są nigdy dobrze zaimplementowane i ta gra wcale nie jest wyjątkiem. Dużo wad wymieniłem o tym Breakdownie, nie wiem czy zauważyliście, ale koniec końców uważam, że gra jest naprawdę dobra. Jedna, tak jak mówię, z najlepszych gier na Xboxie, w jakie grałem. I to jest taka perełka, którą odkrywasz, podobnie jak miałem z Winosagą na PlayStation 2. Odkrywasz, nagle stwierdzasz, kurde, jaka ta gra jest dobra. I słuchajcie, powiem Wam,
że Xbox ma wiele takich perełek i w jednym z kolejnych odcinków dowiecie się o kolejnej perełce, którą miałem okazję zagrać, której nie znałem, chociaż tam ta gra też wyszła na PlayStation 2, ale też to był tytuł, który nagle stwierdziłem, że kurde, jakie to jest dobre, nie? Słuchajcie, no także tak to wygląda, no ale to już o tym powiemy sobie w kolejnym odcinku. Natomiast czy polecam Breakdown? Jak najbardziej polecam. Jeżeli masz możliwość zagrania na klasycznym Xboxie bądź na One X albo na Series X, sięgaj po tą grę koniecznie, naprawdę mega dobry tytuł, aczkolwiek no wymaga potwornego jakby takiego samozaparcia, żeby tą grę przejść, bo zobaczysz, że nie jest to prosta gra, nie jest to prosty tytuł, ale dający masę satysfakcji i wynagradzający ten pot, krew i łzy naprawdę dobrą historią i dobrą fabułą i to jest, myślę, najważniejsze. Także polecam z całego serca, tak jak mówię, nieodkryta przeze mnie nigdy perełka na Xboxie, która okazała się takim niesamowitym hiciorem, że po prostu aż mi szczena opadła. Breakdown od Namco na klasycznego Xboxa. Grajcie, jeżeli macie możliwość, nie zawiedziecie się. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.